Cześć! Nie tak dawno prezentowaliśmy Wam odbiornik naszej konstrukcji zamknięty w starej walizce. Konstrukcja charakteryzowała się tym, że całość opierała się na jednej lampie. Dziś chcielibyśmy Wam zaprezentować ulepszoną wersję tego radia, które stoi tutaj obok mnie. Zapraszam. Odbiornik, tak jak wspominałem, wyposażony jest w dwie lampy. W prostownik AZ11 oraz w pentodę AF7. Materiały, podzespoły oraz komponenty potrzebne do zbudowania tego radia pochodzą z odzysku. Transformator sieciowy, transformator głośnikowy, kondensatory elektrolityczne, kondensator stereniowy pochodzą tak naprawdę z rozbiórek innych odbiorników. Chassis radia, czy cewka, czy właściwie korpus cewki, czy podstawa radia, to tak naprawdę są materiały, które na pewno każdy z nas posiada w garażu, czy też w piwnicy. Radio przystosowane jest do słuchawek. Pod gałką stereniową znajduje się wejście jack 3,5 mm na współczesne słuchawki. Na potrzeby prezentacji radia pozwoliłem przylutować sobie głośnik do wyjścia transformatora głośnikowego. Spójrzmy teraz na schemat radia. Jak widać, konstrukcja jest niezwykle prosta. Tak naprawdę nie różni się ona znacząco od radia, które prezentowaliśmy poprzednio. Jeżeli chcielibyście wiedzieć dokładnie, jak taka konstrukcja działa, jak funkcjonuje, zapraszam do obejrzenia naszego poprzedniego filmu o odbiorniku jednolampowym. To radio zostało wyposażone w sieciowe zasilanie, złożone z diody AZ11, dwóch kondensatorów elektrolitycznych i dławika. Dławik pochodzi również z odzysku ze starego zasilacza ATX. Zmiana zaszła również w cewce. W poprzedniej konstrukcji antenę można było wpiąć w 3 różnych punktach cewki, tym samym kontrolując i zmieniając sprzężenie zwrotne. Teraz antenę można podłączyć w jednym punkcie. Sama cewka ma indukcyjność 1400 mikrohenrów. Jest to idealna indukcyjność w połączeniu z kondensatorem stereniowym, aby odebrać pierwszy program pierwszego radia. Tym samym odbiornik działa na falach długich. Oczywiście indukcyjność cewki można zmienić, w zależności jakie pasmo chce się odbierać. Na potrzeby tego radia przygotowaliśmy kalkulator częstotliwości rezonansowej. Po podłączeniu zasilania będziemy mogli ustalić indukcyjność naszej cewki oraz pojemność układu, dzięki czemu to urządzenie wyliczy nam odbieraną częstotliwość w zależności od parametrów. Ustawię tutaj 1400, powiedzmy 1400 mikrohenrów i przy pojemności około 369 pikofaradów jesteśmy w stanie odebrać pierwszy program Polskiego Radia, który działa na 220 kHz. W ten sam sposób można wyliczyć pożądaną częstotliwość rezonansową dla poszczególnych pasm. Układ należy wyposażyć w bardzo dobrą antenę oraz bezwzględnie podłączyć uziemienie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, spostrzeżenia, sugestie, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Tymczasem do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!